to Java, JavaScript i QA, natomiast tych tematów jest trochę więcej. I dziś o wzorcach i antywzorcach projektowych w automatyzacji testów aplikacji webowych, więc oddam mu głos. Powtórzę jeszcze dla tych, którzy dołączyli później, nagranie z tego spotkania będzie dostępne na stronie Talk4Devs, na naszym profilu na YouTubie, więc zachęcam do przeglądnięcia go sobie potem. I dodatkowo, jeżeli chodzi o kwestie pytań, mam nadzieję, że wszyscy widzicie, na dole strony jest taka sekcja dotycząca Q&A i bardzo proszę Was o to, żeby pytania, które się w trakcie prezentacji będą nasuwały, żeby zadawać właśnie w tej sekcji, to łatwiej Tomkowi będzie na nie odpowiadać. Myślę, że część pytań Tomasz, jeżeli będzie w stanie, to odpowie w trakcie, jeżeli nie, to pytania zostawimy sobie też na koniec, także zachęcam Was do tego, żeby aktywnie brać udział, skoro macie tutaj możliwość zadawania pytań, to na pewno to prezentację jeszcze dodatkowo wzbogaci. Także teraz oddaję już głos Tomkowi, no i do zobaczenia po prelekcji. Dziękuję i cześć jeszcze raz wszystkim oficjalnie. Już teraz spróbuję tutaj udostępnić ekran. Dobra, mam nadzieję, że wszystko jest widoczne, wszystko jest OK. Tak, tak. Dobra, to jedziemy w takim razie. Nie będę tutaj przedłużał, nie będę robił żadnych wstępów, no bo nie mamy za dużo czasu. Mamy 45 minut, może do godzinki się przeciągnie, pewnie więcej nie, więc jest sporo też do omówienia. Ja też, tak jak tutaj zaznaczam, no nie ma za dużo czasu, ale ja postaram się przynajmniej tak ogólnikowo, tak na tyle, na ile mamy ten czas, opowiedzieć o tych wzorcach projektowych. Mam tutaj kilka wypisanych, zobaczycie zaraz na prezentacji i postaram się tutaj opowiedzieć wszystko na takim dość wysokim poziomie. Będę odpowiadał na Wasze pytania. Jeśli macie jakieś pytania właśnie, czy to bardziej techniczne, niskopoziomowe, obojętnie, zadawajcie pytania, ja postaram się odpowiadać. Jeśli będą to pytania w trakcie prezentacji, to na temat oczywiście, to będę odpowiadał od razu. Jak będą jakieś pytania, które trzeba będzie rozbudować, to ja postaram się odpowiedzieć również na końcu. Zrobimy sobie taką sekcję pytań i odpowiedzi. Dobra, to zaczynajmy. Ja powiem 2 słowa o sobie. Tutaj, tak jak mówię, mam mało czasu, więc nie będę tu opowiadał o swoich ofertach, o swoim życiorysie. Powiem tylko tyle, że mam ponad 10 lat doświadczenia w testowaniu oprogramowania. Pracowałem dla kilku banków, spółek Skarbu Państwa, firm technologicznych, często jako kierownik zespołów testowych, zespołu automatyzacji testów. Od pewnego czasu też prowadzę działalność szkoleniową, między innymi moja firma jest akredytowana dostawcą szkoleń ISTQB. Są to najtańsze szkolenia na rynku z racji tego, że są dofinansowane. Możecie sobie zobaczyć od laika do automatyka. Tam jest wiele ofert szkoleń, jeśli chodzi o testowanie oprogramowania. Jeśli kogoś interesuje, to tam odsyłam. Tutaj nie będę już zabierał czasu, bo naprawdę mamy sporo do powiedzenia. Dobrze, tak więc zaczynamy. Żeby w ogóle powiedzieć, żeby ogólnie omawiać wzorce projektowe, jakby wchodzić w ich koncepcję, w sposób działania, czy w jakiś sposób implementację, no to musimy wiedzieć, czym są te wzorce projektowe. Myślę, że większość z Was, która tutaj jest, to pewnie wie, czym są te wzorce projektowe, bo skoro tutaj zamawiamy konkretne wzorce, to myślę, że właśnie jest taki stan tutaj nas na wirtualnej sali. Natomiast dla tych, którzy nie wiedzą, to ja bardzo szybko powiem, czym są te wzorce projektowe, żeby jednak każdy mógł z tego w jakiś sposób skorzystać. Przede wszystkim wzorzec projektowy to jest pewne takie uniwersalne, sprawdzone, takie wygrzane, sprawdzone na rynku. Chodzi właśnie o takie doświadczenie rynkowe, to jest pewien sposób rozwiązania częstych problemów napotykanych podczas wytwarzania oprogramowania, tak? No, trzeba nam wiedzieć, że jeśli wytwarzamy oprogramowanie, czy to wytwarzamy jakieś oprogramowanie właśnie na rynek, czy na przykład robimy automatyzację testów, no bo to też jest w pewnym sensie jakiś produkt, tak? Produkt kodowania, produkt języka programowania, no to napotykamy na jakieś problemy, tak? I właśnie wzorzec projektowy to jest taka próba odpowiedzi, próba takiego rozwiązania tych najczęstszych problemów, które napotykamy
budując czy to właśnie systemy, czy to właśnie automatyzację testów. No i tutaj najważniejsza moim zdaniem część samej koncepcji wzorca projektowego. Otóż pamiętajmy, że sam wzorzec projektowy nie jest żadnym jakimś fragmentem kodu, nie jest częścią kodu, nie jest żadnym jakimś wyrywkiem czy w ogóle jakimś programem takim gotowym, który rozwiązuje nam jakiś problem. To zupełnie nie o to chodzi. Wzorzec projektowy jest po prostu takim wysokopoziomowym rozwiązaniem, wysokopoziomowym planem, który ma nam właśnie rozwiązać dany problem. Jakie te problemy mogą być? No, takim najczęstszym problemem, jeśli chodzi o same testy już automatyczne, no to na pewno jest problem z utrzymaniem, tak? Szczególnie jeśli automatyzujemy gdzieś tą warstwę frontu, no to wiemy, że gdzieś każda zmiana w tej warstwie frontu powoduje to, że te nasze testy automatyczne mogą się wysypać, tak? Ponieważ to wynika z samej istoty automatyzacji testów tej warstwy frontowej, że działamy bezpośrednio właśnie na tych web elementach, które mogą się zmieniać, które zmieniają swoje położenia, ID-ki, selektory, zmieniają swoje jakieś uwarunkowania czy sposób działania. No i nasze testy automatyczne trzeba po prostu utrzymywać. Jakby sam problem utrzymania, oczywiście samego problemu utrzymania nie rozwiążemy, tak? Chodzi o to, żeby tego utrzymania było zdecydowanie jak najmniej, tak? Na tyle mniej, na tyle mało, na ile możemy sobie gdzieś tam pozwolić i po prostu mamy na to czas. No i ostatnia rzecz, jeśli chodzi o wzorzec projektowy, bo to jest bardzo często mylone. Wzorzec projektowy nie jest żadnym algorytmem, tak? Bo tutaj zwykle właśnie pojawia się taki dysonans taki właśnie poznawczy między wzorcem a algorytmem, że to jest niby to samo. Natomiast nie, zdecydowanie to nie jest to samo. Dlaczego myślimy, że jest to samo? No bo obie koncepcje, oba te rozwiązania tak naprawdę służą do tego samego, czyli służą do rozwiązania pewnego jakiegoś problemu projektowego, który mamy właśnie w kodzie, tak? Natomiast algorytm to jest taki konkretny, taki specyficzny zestaw pewnych czynności, kroków. Często te kroki są ułożone w jakimś harmonogramie, tak? One mają swój priorytet i swój numerek, tak? Podążamy jeden po drugim. Więc to jest taki bardzo, bardzo precyzyjny sposób rozwiązania danego problemu i on też skupia się na pewnych aspektach takich bardzo konkretnych, żeby nie powiedzieć technicznych. Natomiast sam wzorzec projektowy to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, taki wysokopoziomowy sposób rozwiązania, tak? Czyli tutaj nie robimy czegoś takiego, wzorzec projektowy to nie jest właśnie taki zestaw czynności spisanych konkretnie, co robimy po kolei, robimy to tak, tak, tak i tak, po kolei potrzebujemy tego, tego i tego i to musi wyglądać tak i tak. Więc to jest właśnie ta różnica między wzorcem a algorytmem. Wzorzec to jest bardzo taki wysokopoziomowy sposób, opis rozwiązania problemu, to jest taki plan jakby nakreślony na rozwiązanie danego problemu. No i tutaj jakby skoro właśnie wzorzec to jest taki plan ogólny, wysokopoziomowy, no to zdarzają się takie sytuacje i to oczywiście jest jak najbardziej ok, że przykładowo takim najpopularniejszym wzorcem projektowym w automatyzacji testów jest oczywiście Page Object Pattern, o którym też będziemy mówić zaraz. I ten Page Object Pattern możemy jakby wdrożyć w różnych projektach i w każdym projekcie może on wyglądać nieco inaczej, czyli on będzie miał nieco inną budowę, tak? Będzie realizował jakby te same czynności, ma ten sam cel, czyli jakby ułatwić nam właśnie utrzymanie, poprawić nasz kod, sprawić, żeby on był bardziej czytelny, żeby on był bardziej zrozumiany i łatwiejszy w implementacji późniejszej, tak? I każdy projekt może zaimplementować tą właśnie koncepcję, ten wzorzec projektowy w inny sposób. Więc to jest właśnie ta różnica tego wzorca projektowego, no i o tym musimy wiedzieć, szczególnie jeśli będziemy właśnie omawiać kolejne slajdy, kolejne wzorce, już teraz konkretne wzorce projektowe, żeby mieć to na uwadze, że to jest taki ogólny plan i
I ten plan może przybierać różne formy, jeśli chodzi właśnie o czy to firmy, czy to nawet w jednej firmie różne projekty. Więc to jest bardzo istotne i to jest ta kwestia tego zrozumienia wzorców projektowych jest moim zdaniem kluczowa, żeby ogólnie już nawet nie tyle mówiąc o implementacji, co po prostu zrozumieć te wzorce. Pierwszy wzorzec projektowy, o którym będę mówił, to jest oczywiście ten najpopularniejszy wzorzec projektowy Page Object Pattern. Myślę, że tutaj większość z Was ten wzorzec zna. No jest to zdecydowanie najpopularniejszy, najczęściej wykorzystywany wzorzec. Zdaniem wielu to jest właśnie ten jeden właściwy, chociaż prawda jest taka, że no nie ma takiego wzorca jednego właściwego, to wszystko zależy od koncepcji, od projektu, to czy wybierzemy dane wzorce projektowe, czy je zastosujemy i czy one przyniosą faktyczne wartości dodane. To jest kwestia bardzo indywidualna, to jest kwestia projektowa, to jest kwestia po prostu podejścia i planu na dany projekt. Więc nie ma tak samo jak z językami programowania, nie ma tak, że jest jeden dobry język programowania, jeden najlepszy język programowania, jeden słuszny język programowania, tylko tych języków jest wiele i wykorzystujemy je w różny sposób, w różnych projektach, w różnym zakresie, tak? Więc to jest też bardzo istotne. I teraz tutaj omawiając Page Object Pattern, ja tutaj postaram się przejść w miarę szybko przez ten Page Object Pattern, ponieważ tak jak mówię, jest on najbardziej popularny, więc pewnie większość z Was ogarnia ten temat i pewnie czeka na coś innego niż to standardowe Page Object Pattern. No ale dla tych, którzy nie wiedzą, którzy chcą zgłębić troszkę, no to powiem kilka słów. Ja tutaj zaznaczę, żebyście zwrócili uwagę na żółte słówko, które jest wyróżnione extend, ponieważ ja ten Page Object Pattern lubię w wersji właśnie tej extend i być może część osób wie, o co chodzi, część może nie, więc ja to oczywiście już wyjaśniam. Natomiast na początku, jaki problem w ogóle rozwiązuje ten Page Object Pattern? Tak? Po co mielibyśmy w ogóle stosować, czy po co zagłębiać się w Page Object Pattern, po co mamy to stosować, implementować w kodzie? Page Object Pattern rozwiązuje nam problemy głównie z utrzymaniem kodu i ogólnie z implementacją, z szybkością pisania tego kodu. To jest problem, tak jak powiedziałem, chyba jeden taki z najpopularniejszych, czyli to utrzymanie kodu i to, żeby ten kod wyglądał był po prostu zrozumiały dla wszystkich, nie tylko dla osób, które często uczestniczą w projekcie od początku, ale też dla nowych osób, które wchodzą, które gdzieś będą rozszerzać kolejne funkcjonalności tego, które gdzieś wchodzą, zastępują kogoś, czy wchodzą w nowe etapy danego projektu, więc te problemy na pewno Page Object Pattern rozwiązuje, czyli utrzymanie kodu, jest prostsze utrzymanie kodu i jest łatwiej zrozumieć, ten kod jest łatwiejszy w rozumieniu i jest czytelniejszy. No i na czym polega ogólnie to Page Object Pattern? W jaki sposób rozwiązuje problem ten Page Object Pattern? Otóż jest to taka pewna koncepcja, która ma na celu odizolowanie warstwy takiej logiki, czyli warstwy, gdzie wykonujemy pewne akcje na pewnych elementach, czyli to są właśnie strony, to są moduły, widoki, czy jakieś elementy, od warstwy samych testów. Może to niezbyt zrozumiale brzmi, ale tutaj już wszystko będzie, wydaje mi się, jasne i ta grafika myślę, że wszystko powinna teraz rozjaśnić. Page Object Pattern dzieli nasze testy automatyczne na dwie części, tak mówiąc umownie i upraszczając. Jest to warstwa logiki i warstwa testów. W warstwie logiki chodzi o to, żeby każda strona czy każdy moduł odpowiadał jednej klasie. Czyli wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy pewną aplikację, jakąś taką prostą aplikację, która ma przykładowo 3 ekrany. Jest to ekran logowania, później po ekranie logowania, jak już się zalogujemy, jest ekran jakiegoś głównego dashboardu, no i przyjmijmy, że jest jakiś ekran zakupowy, jakiś tam koszyk na przykład, tak? Czyli mamy prostą aplikację, logujemy się, wchodzimy w jakiś ekran ten główny, gdzieś tam mamy jakieś informacje i mamy jeszcze ekran zakupowy. I względem tej koncepcji Page Object Pattern powinniśmy utworzyć 3 warstwy logiki.
czyli warstwę logiki, która odpowiada za ekran logowania, warstwę logiki, która odpowiada za ekran tego głównego dashboardu oraz warstwę logiki odpowiadającej za ekran zakupowy. I teraz widzimy tutaj, mamy na zielono, mamy na żółto napisany jeden moduł page równa się jedna klasa. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, ja bardzo lubię rozwiązanie to Extend Page Object Pattern. To rozszerzenie jakby tego Page Object Patterna sugeruje nam tylko tyle, że nie musi być tak, że jest po prostu ta jedna warstwa logiki, czyli na przykład ekran logowania odpowiada za jedną klasę, czyli jeden ekran logowania to jedna klasa, ale może zdarzyć się tak, i tak często się zdarza, że na przykład na tym ekranie, na wszystkich ekranach są jakieś elementy wspólne. Przyjmijmy, że na wszystkich ekranach jest jakaś stopka, tak? Bo jest to jakaś aplikacja przykładowo webowa, no i na każdym ekranie jest stopka. Tak samo na każdym ekranie, jak na przykład w serwisie Allegro, na każdym ekranie jest również element wyszukiwania, czyli ta wyszukiwajka, gdzie tam mamy jakieś filtry, mamy pole wyszukiwania i jakieś kategorie i ekran i przycisk szukaj. I to są elementy wspólne dla wszystkich pól. Dlatego fajnie jest i właśnie względem tej koncepcji Extend Page Object Pattern możemy zrobić tak, że nie tylko jedna strona, jeden view odpowiada za jedną klasę, tylko możemy na przykład tą stopkę wydzielić jako osobną klasę. I tak samo możemy wydzielić ekran tej wyszukiwajki, czyli ten moduł wyszukiwania, właśnie jako jedną klasę. Więc możemy sobie jakby to rozszerzać w pewien sposób, tak? I dzięki temu mamy pewną taką granulację i możemy, i ten nasz kod jest znacznie bardziej czytelniejszy i jak się zaraz okaże, również znacznie prostszy w utrzymaniu. Dlaczego tak się dzieje? Otóż należy pamiętać, że w jednej klasie, która na przykład odpowiada za ekran logowania, powinniśmy zawierać takie elementy jak właśnie web elementy, czyli elementy takie jak na ekranie logowania na przykład będzie to pole zaloguj, czy pole hasło oraz pewnie przycisk zaloguj, tak? Czyli mamy 3 pola, mamy pole login, pole hasło i jakiś baton zaloguj. Więc na tej jednej klasie zawieramy elementy oraz, czyli te web elementy, o których powiedziałem, oraz metody, które pracują na tych elementach. No jakie to będą metody? No, skoro mamy ekran logowania, już zostaniemy przy tym ekranie, no to na pewno będzie metoda zaloguj, tak? Która będzie odpowiadała za to, że wpiszemy jakieś dane w odpowiednie pola, w login hasło i klikniemy przycisk zaloguj. Więc na jednej takiej klasie, na jednym tym page objectie będą zarówno pola danego ekranu, jak i metody, czyli funkcje, które działają na tych polach. I mając właśnie tak fajnie rozróżnioną tą warstwę logiki, czyli każdy ekran, każdy jakiś moduł ma swoje pola i swoje funkcje, które bazują na tych polach, nasz kod staje się znacznie bardziej łatwiejszy w rozumieniu i znacznie bardziej czytelny. I teraz jest druga sprawa, to jest warstwa logiki. I teraz przechodzimy do warstwy testów. W idealnym świecie, w modelu właśnie tym Page Object Pattern, jedna strona, czyli ta jedna warstwa logiki, jedna klasa logiki powinna odpowiadać jednej klasie testowej. Czyli jeśli mamy na przykład klasę właśnie zaloguj, to powinniśmy też mieć klasę taką testową o nazwie na przykład zaloguj test, tak? I wtedy też jak mamy dużo tych klas, to mamy je ładnie poszeregowane i wiemy, która klasa odpowiada też za którą klasę testową, gdzie możemy ewentualnie szukać błędu, jeśli nam jakiś test wyrzuci jakiś wyjątek, czy po prostu test się rozjedzie, będzie jakiś failowy. No i co w tej warstwie testów? Skoro w warstwie logiki mamy zarówno elementy, jak i wszystkie funkcje bazujące na tych elementach, no to w warstwie testów pozostają nam tylko i wyłącznie testy. I to jest bardzo, bardzo istotne w kontekście właśnie Page Object Patternu, że w warstwie testów, czyli tych klasach testowych, powinniśmy mieć tylko i wyłącznie testy, wszelkiego rodzaju testy, czyli testy, asercje, różne weryfikacje. Czyli tutaj już powinny znajdować się tylko właśnie takie asercje, tylko te testy, które bazują właśnie na danych z klasy logicznej. Czyli w klasie logicznej na przykład powinniśmy mieć
na przykład jeśli w jakimś chcemy pobrać z jakiegoś pola jakąś wartość i przetestować tą wartość, czy na pewno ta wartość to jest ta wartość, której oczekujemy, która powinna być, no to w warstwie logiki pobieramy tą wartość, a w warstwie testów napiszemy tylko test, który będzie sprawdzał, czy ta wartość pobrana jest zgodna z wartością, którą oczekujemy. I to jest tyle. W klasach testowych powinny być tylko testy i powinny one zwracać tylko i wyłącznie pewne jakieś wyniki. Oczywiście ja to wszystko mówię w pewnym uproszczeniu, bo tak jak mówię, nie mamy czasu, żeby tutaj wnikać w jakieś technikalia, bo oczywiście są jeszcze klasy takie logiczne, które są klasami konfiguracyjnymi, ale to jest jakby rozszerzenie tego całego podejścia. Bo też trzeba wiedzieć, że PageObject-Pattern, jak i w ogóle wszystkie wzorce projektowe, o których będziemy mówić i ogólnie w koncepcji wzorców projektowych, działają w oparciu o paradygmat programowania obiektowego. Tak? A więc bazują na tych filarach programowania obiektowego, jak dziedziczenie, jak polimorfizm, abstrakcja. Więc to jest jakby kluczowe względem wzorców projektowych, że one działają na paradygmacie programowania obiektowego, więc tutaj oczywiście wchodzą takie rzeczy jak gdzieś dziedziczenie po tych klasach, po klasach konfiguracyjnych i tak dalej, ale to jest ogólna koncepcja w takim modelu uproszczonym i tak to powinno wyglądać. Kolejny wzorzec projektowy, Page Factory. Ten wzorzec projektowy ściśle łączy się z wcześniejszym wzorcem, czyli z Page Object Patternem i jest to jakby w pewnym sensie rozszerzenie, pewien taki dodatek do tego Page Object Patternu, który pozwala nam jeszcze lepiej poradzić sobie z problemami utrzymania kodu i jeszcze lepiej pozwala nam ten kod sprawić, aby był bardziej czytelny, bardziej taki zrozumiały i intuicyjny. Na czym polega? Na czym polega to Page Factory, ten wzorzec? Otóż Page Factory jest to pewna taka koncepcja, która nam mówi o tym, że fajnie jest mieć, dobrze jest mieć stworzone repozytorium web elementów, czyli takie repozytorium, czyli takie miejsce, w którym składujemy web elementy, czyli właśnie takie elementy jak przyciski, tak, czyli te batony, jak jakieś inputy, elementy, które wpisujemy, grafiki i tak dalej. Dlatego to podejście nam mówi, że te elementy powinny być w jednym miejscu. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby były w jednym miejscu, bo to można rozszerzać, to mogą te elementy być jakieś poszeregowane, czy to na jakieś klasy, czy właśnie na jakieś widoki, ale chodzi o to, żeby było takie repozytorium elementów. I po co właśnie? No właśnie po to, że to utrzymanie będzie prostsze, czyli jeśli w jednej jakiejś klasie nadrzędnej będziemy mieć repozytorium obiektów i później te web elementy będziemy wykorzystywać w różnych częściach naszej aplikacji, w różnych częściach naszego kodu, no to w przypadku zmienimy tylko zmianę na przykład lokatora, selektora, to zmienimy go tylko raz, czyli w tym repozytorium i on zadziała dla każdego elementu w naszym oprogramowaniu, tak? Więc to jest bardzo istotne ze względu właśnie na ten problem utrzymania kodu, tak? Bo w przypadku, jeśli na przykład mamy jakieś elementy jakby takie same, na przykład w stopce, na każdym ekranie się powtarzają i mamy tych elementów zadeklarowanych właśnie na każdym ekranie jest osobny element, jest osobne odwołanie do tego web elementu, no to wiadomo, że w przypadku zmiany na przykład selektora ten element trzeba zaktualizować na każdym ekranie wtedy, tak? Więc to jest też bardzo istotne i to bardzo wpływa na utrzymanie kodu, na poprawę tego utrzymania kodu. No i co nam daje jeszcze to Page Factory? Page Factory daje nam jeszcze fajny taki mechanizm inteligentnej inicjalizacji web elementów. Ja to tak nazywam, że to jest taka inteligentna inicjalizacja obiektów. Czyli jednym mechanizmem, jedną metodą możemy zainicjalizować wszystkie elementy. Mało tego, to jest tylko jedna wartość dodana. Kolejna wartość dodana w tej inicjalizacji jest taka, że inicjalizując obiekty, możemy w jednym miejscu realizować pewną logikę dla nich. No, na przykład w jakiś sposób je na początku już weryfikować, czy w jakiś sposób do nich przechodzić, w jakiś sposób się do nich odwoływać. Jakby mamy w jednym miejscu możliwość
pewnej akcji na tych wszystkich elementach. Więc to też jest szalenie istotne, jeśli chodzi o pewien sposób inicjalizacji elementów i właśnie to utrzymanie. Ale tak jak powiedziałem, to Page Factory jest bardziej takim rozszerzeniem tego Page Object patternu. Jest to taka wartość, taki mechanizm jakby dodatkowy, chociaż niektórzy twierdzą, że to jest totalnie inny wzorzec projektowy. Kolejny wzorzec projektowy to Default Value Pattern. To jest jeden z moich takich ulubionych wzorców projektowych, które uważam, że niosą ogromną wartość dodaną. Myślę, że zaraz poza tym Page Object Patternem, który jest wykorzystywany najszerzej, to właśnie wzorzec Default Values Pattern jest tym wzorcem, który warto stosować i który niesie ze sobą bardzo dużą wartość dodaną. Jaki problem rozwiązuje ten wzorzec projektowy? Dokładnie tak jak poprzedni, rozwiązuje problemy głównie z utrzymaniem kodu, czyli poprawia to utrzymanie kodu, skraca nam czas utrzymania tego kodu, no i przede wszystkim też rozwiązuje nam pewne problemy z danymi testowymi. Jeśli testujecie, czy to manualnie, czy automatycznie, to na pewno spotykacie się właśnie z problemami z danymi testowymi. Te problemy mogą być przeróżne, one są bardzo częste, więc myślę, że każdy z nas spotkał się z tym problemem. No i mogą być przeróżne, mogą być problem w ogóle braku danych testowych, może być problem z dostępnością chwilową dostępnością tych danych testowych. Jest często problem z przepalaniem danych testowych, czyli na przykład mamy pewną ilość danych testowych, mamy pewną grupę danych testowych, ale one się przepalają, tak brzydko mówiąc, zużywają. Czyli o co tutaj chodzi? No, zobaczmy taką sytuację. Na przykład testujemy pewien jakiś program bankowy, tak? I testujemy tam na przykład zakładanie jakiegoś rachunku bankowego. No i zakładamy ten rachunek bankowy na jakieś tam dane, na jakiś tam PESEL, tak? No i teraz chcemy powtórzyć ten test, no ale już mamy jakby w systemie założone jakieś konto bankowe na dany PESEL, więc drugiego już nie założymy przykładowo, tak, na ten jeden PESEL. No więc to jest właśnie ten przykład użycia danych, czyli wykorzystaliśmy jakiś numer PESEL, no i koniec, już poszedł, test został przeprowadzony, ale kolejnego już nie zrobimy. Kolejny test musimy przeprowadzić już na innym wygenerowanym numerze PESEL. Więc to są takie dane, to są takie problemy z tymi danymi testowymi, które pojawiają się najczęściej. No i też oczywiście dane testowe nie zawsze są prawidłowe, tak? Tutaj też często realizując testy, musimy uważać, czy dane testowe są prawidłowe, czy właśnie to są takie dane, jakich program oczekuje, czy na przykład problem znaleziony w testach to nie jest problem na przykład samej działania aplikacji, tylko właśnie naszych danych testowych. Więc no, z danymi testowymi jest problem większy, bardziej szerszy i pewnie moglibyśmy omawiać dane testowe w zupełnie innym odcinku, w zupełnie innej prelekcji, pewnie rozmawialibyśmy też bardzo długo. Więc skracam wątek. Co tutaj ten Default Values Pattern nam mówi? Przede wszystkim mówi nam o tym, że powinniśmy stosować domyślne dane testowe względem poszczególnych testów, czy względem poszczególnych całych zestawów testowych. Ja uważam, że to jest świetna koncepcja, to jest świetny plan i rozwiązanie problemów właśnie z danymi testowymi. Bardzo fajnie jest zrobić właśnie w testach, czy to per test, czy to właśnie per jakiś zestaw testowy, stworzyć sobie pewne dane takie domyślne, takie defaultowe dane testowe, które zostaną zaciągnięte do testu, kiedy na przykład nasz przebieg testowy nie otrzyma danych testowych właśnie na przykład z pliku, z którego zaciągamy testy, bo na przykład są tam już tam wszystkie przepalone dane, albo tych danych nie ma, albo na przykład chwilowo dany plik czy baza danych jest z jakiegoś powodu niedostępna. Więc jeśli nie mamy tego wzorca zastosowanego, tych danych domyślnych, no to wtedy jeśli nie mamy danych testowych, przykładowo dany plik jest zajęty, nie możemy z niego skorzystać z danymi testowymi, no to nasz test po prostu się wyrzuci, tak? Od razu nie przyjmie odpowiednich danych, więc wiadomo, że test będzie failowy, nie zrobi tego,
czego oczekiwaliśmy, albo zrobi to w sposób niewłaściwy, no bo będą niewłaściwe dane. Więc na takie przypadki, i takich przypadków jest, uwierzcie mi, mnóstwo, jak właśnie jakaś niedostępność tych danych testowych, przepalenie, czy brak, czy koniec tych danych testowych, to jest standardowa jakby rzecz w testowaniu. To na pewno Wam się też często zdarza. Więc na takie przypadki fajnie mieć dane testowe domyślne, które są zaimplementowane na wszelki wypadek, czyli one zostają wykorzystane, jakby program z nich skorzysta domyślnie, jeśli nie dostanie zasilenia innych danych, które są przez program oczekiwane. I to jest naprawdę super wartość dodana, jeśli na przykład mamy zestaw testów, powiedzmy mamy 1000 testów, tak? I te testy lecą przez kilkadziesiąt minut, czy tam kilkanaście minut. No i nagle okazuje się, że po kilkunastu minutach, jeśli nie mamy danych testowych, to nasze testy są totalnie sfailowane, straciliśmy mnóstwo czasu, straciliśmy cały przebieg testów, bo nie było danych testowych. W przypadku, gdyby były dane domyślne, no to jest super rozwiązany problem, przynajmniej ten jeden przebieg powinien w jakiś sposób nam przejść. Co dalej? Ten model, ten wzór mówi też nam o tym, że powinniśmy korzystać z wszelkiego rodzaju generatorów danych, czyli nie powinniśmy się odwoływać tylko do pewnych danych statycznych, które mamy, do pewnej jakiejś określonej grupy testów, tylko dobrze jest, jeśli nasze dane są w pewien sposób generowane i to generowane randomowo, czyli generowane losowo. No bo wiadomo, nasze testy, tu jest też, działa oczywiście paradoks pestycydów, jeśli będziemy testy przeprowadzać wciąż na tych samych danych, wciąż tej samej konfiguracji, no to nie będziemy znajdować nowych błędów, tak? Więc fajnie, jeśli te dane są w pewien sposób dynamiczne, w pewien sposób jakieś losowe, oczywiście względem pewnych ram, które muszą zaistnieć, aby dane testowe nadawały się do testów, czyli żeby one były zgodne z jakąś logiką biznesową, czyli ta losowość musi być jakoś ograniczana, tak, logiką biznesową. No i tutaj to podejście też nam mówi o tym, że powinniśmy korzystać z różnych źródeł danych, tak? Czyli te generatory danych mogą nam na przykład generować dane w locie, bezpośrednio po prostu zaszywamy, programujemy taki generator losowy w kodzie i jako jakąś metodę, która po prostu zwraca nam odpowiednie wyniki, tak? Odpowiednie dane losowe. Ale możemy też korzystać z generatorów, które w pewien sposób generują nam takie dane losowe na przykład do pliku, tak, czy do bazy danych bezpośrednio. Więc to są takie różne koncepcje, modele działania generatorów danych, ale tutaj chodzi o to, żeby te dane były jak najbardziej również losowe i tworzone w locie, żeby ich po prostu nie brakowało. Ten model korzysta z pewnych takich technik data providerów, o których niestety tutaj za dużo nie powiem, chociaż w dalszych slajdach będę o tym wspominał, natomiast no nie mamy tutaj czasu, żeby wnikać w takie testy, w takie kwestie zawiłe techniczne, czy nawet nie zawiłe, tylko te podstawowe techniczne, no bo niestety ograniczeni jesteśmy czasem, a już się trochę rozgadałem, więc będziemy nawet przyspieszać niż zwalniać i omawiać te kwestie techniczne. W każdym razie jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o ten model. Ten model dopuszcza również wszelkiego rodzaju skrypty bazodanowe, procedury składowane, które w pewien sposób nie tylko wytwarzają nam dane, ale jakby czyszczą środowisko, przygotowują środowisko do kolejnych testów. Czyli przykładowo, jeśli jesteśmy już w tym aspekcie, w tym przykładzie, o którym powiedziałem, że zakładamy jakiś rachunek bankowy na jeden PESEL i on jest już przepalony, już nie możemy założyć innego rachunku na ten PESEL, to taka procedura składowana, taki skrypt bazodanowy może nam możemy puścić go przed testem i jako po prostu jakiś tam listener, jako po prostu jakiś prestep i on powinien nam to środowisko wyczyścić, czyli powinien usunąć wszelkie zależności, tak aby na bazie danych i naszej aplikacji nie został ślad po tym, że założyliśmy już jakieś konto na dany PESEL, tak? Czyli ten PESEL zostaje usunięty z bazy danych, konto zostaje usunięte, wszelkie zależności zostają usunięte i wtedy możemy znowu na tym samym PESEL-u puścić nowy test, tak? I tak za każdym razem. Więc tutaj ten model, wzorzec projektowy dopuszcza nam różne możliwości rozwiązywania problemów projektowych związanych z danymi testowymi. Dobra, może tak szybko przemknę
przemknę przez czat, czy może, o kurczę, to jest mnóstwo pytań, miałem go wyciszony. Tak, kurczę, tutaj jest dyskusja zresztą. Gdzie trzymać domyślne dane testowe w parametrach? Spróbuję na to przynajmniej jedno pytanie odpowiedzieć, a później sobie odpowiemy w panelu Q&A na pozostałe pytania. Gdzie trzymać domyślne dane testowe w parametrach? Dane te domyślne możemy trzymać w różnych miejscach, ale najlepiej trzymać je bezpośrednio w testach, jako czy to data provider, czy po prostu jakiś parametr, bo właśnie istotą jakby trzymania tych danych w teście, jakby wartością dodaną trzymania tych wartości domyślnych bezpośrednio w teście jest to, że jeśli mamy taką daną testową, to my od razu, spoglądając na test, widzimy, z jakich ten test powinien korzystać danych. Czyli widzimy, że na przykład mamy domyślną wartość testową, która jest stringiem, która na przykład jest imieniem albo nazwiskiem, albo jakimś adresem, to wiemy, że wszystkie pozostałe dane, które powinny wpadać, powinny być zaciągane, też powinny być właśnie typu string, powinien to być imię, nazwisko czy jakiś adres. Więc fajnie jest, jeśli taki jeden przykład chociaż na teście, czyli właśnie ta wartość domyślna jest jawnie wskazana na samym teście, na samym jakby widoku, bo wtedy to nam też pokazuje, że jaka to powinna być dana, jakiej oczekujemy tej danej. Więc to jest też fajny sposób na pewne takie lepsze zrozumienie kodu. OK, przechodzimy w takim razie dalej. Kolejny wzorzec projektowy wrapper pattern. Ja uważam, że to jest też świetny wzorzec projektowy, chociaż nie każdy uważa, że to jest właśnie wzorzec, że to jest jakby taka koncepcja. Natomiast ja zdecydowanie uważam, że tak i powiem więcej, stosowanie tego wzorca, stosowanie tego modelu niesie bardzo dużą wartość dodaną i już tłumaczę dlaczego i dlaczego warto to w ogóle stosować. Na początku, jaki problem rozwiązuje właśnie ten model, ten wzorzec projektowy? Ten wzorzec projektowy oprócz standardowego problemu utrzymania kodu przede wszystkim rozwiązuje problemy ze stabilnością kodu. Czyli problemy, jak mówię tutaj o stabilności, to myślę o problemach z uzyskiwaniem pewnej powtarzalności wyników testów. No bo przyjmijmy taką sytuację, że mamy aplikację, która działa powiedzmy, że prawidłowo, puszczamy testy, mamy te same dane testowe i na 10 testów 8 przechodzi OK, 2 przechodzi nie OK. No i zastanawiamy się, o co chodzi. No, skoro aplikacja działa poprawnie, powiedzmy, że ona jest stabilna, tak to ujmijmy, i nasze testy są w jakiś sposób stabilne, no to o co chodzi? Pierwsze należy popatrzeć na siebie, czyli zanim to zgłosimy gdzieś do dewelopera, musimy popatrzeć na siebie, na swój kod i tam poszukać błędów. Często jest tak, że jeśli nie korzystamy z tego właśnie wrapera, tego opakowania, tego właśnie modelu, to jest tak, że na przykład akcję klikania realizujemy na wiele sposobów. Przykładowo w jednej klasie klikamy przycisk normalnie, po prostu dajemy metodę klik i klikamy, a w innej klasie na przykład przed kliknięciem czekamy na to, żeby ten element na przykład się wyświetlił, dany przycisk, albo żeby na przykład zeskrolować do tego elementu i dopiero wtedy kliknąć. I właśnie ten wrapper, to opakowanie, ten wrapper pattern pozwala nam stworzyć takie repozytorium metod globalnych, które będą jakby takie globalne i będzie możliwość ich stosowania wszędzie w kodzie i będą działały dokładnie tak samo, bo to będzie wciąż ta sama metoda, tylko wykorzystywana w różnych częściach kodu. I o co tutaj chodzi? Bo może to wyglądać trochę abstrakcyjnie, więc zejdźmy na poziom niżej. Mimo wszystko dalej zostańmy przy warstwie biznesowej, czyli wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy metodę jakąś klik, czyli metodę normalną, prostą metodę najzwyklejszą, klikającą w element. Często jest tak, żeby
kliknąć w element, żeby kliknąć jakiś baton, musimy do tego elementu na przykład się zeskrolować, tak? Bo ten element może być na przykład gdzieś na spodzie strony, musimy do niego zeskrolować, żeby móc w niego kliknąć. Albo na przykład, żeby móc w niego kliknąć, musimy najpierw poczekać trochę czasu, aż ten przycisk się załaduje i będzie klikalny, tak? Jest wiele różnych rzeczy, które mogą się zadziać przed kliknięciem, aby to jakby cała akcja mogła zadziałać poprawnie. I my w takim repozytorium takich metod globalnych tworzymy właśnie takie akcje, które obudowujemy, jakby właśnie opakowujemy w pełną logikę, czyli na przykład tą metodę click opakowujemy na początku w oczekiwanie na element, czy w ogóle on jest widoczny, czy ten przycisk jest widoczny, ten przycisk jest klikalny. Następnie przed kliknięciem dajemy jeszcze scrollowanie do tego elementu, a po kliknięciu na przykład, czy równocześnie w czasie kliknięcia, jeszcze robimy jakiś mechanizm try catch, który wyłapie nam, że na przykład jeśli element nie jest klikalny, albo element jest jakiś zasłonięty, czy element jest nieaktywny, to wtedy wrzućmy jakiś wyjątek błędu, tak żebyśmy wiedzieli, co jest od razu nie tak. I to jest szalenie super działająca rzecz, jeśli jest ona zbudowana poprawnie. Czyli jeśli mamy takie repozytorium, taką jedną klasę globalną właśnie tych akcji popularnych, bo pamiętajmy, że automatyzacja testów to nie jest jakiś rocket science. Tak naprawdę, żeby skutecznie automatyzować, pomijając jakieś tam corner case'y, jakieś cięższe warunki, jakieś trudniejsze, mało spotykane, mniej popularne akcje, to tak naprawdę automatyzacja testów skupia się wokół kilkunastu, może kilkudziesięciu akcji, które wykonujemy w kółko, wykonujemy powtarzając, wykonujemy w różnych konfiguracji. Czyli oczywiście klikamy w elementy, klikamy w batony, wpisujemy jakieś teksty w odpowiednie pola, w pola tekstowe, w pola numerowe, w tekst ARIA, robimy jakieś pobieranie elementów z danych pól, czekamy na elementy, scrollujemy do elementów, no i tego typu akcje, właśnie takie podstawowe akcje, które wykonuje użytkownik. Więc to są nasze podstawowe akcje, ich jest kilkanaście, jest może kilkadziesiąt takich głównych akcji i w obrębie tego nasza automatyzacja tak naprawdę się skupia. W obrębie tych wszystkich akcji, różnej konfiguracji stosowanych skupia się nasza automatyzacja testów. Więc jeśli mamy super raz napisane właśnie takie metody globalne i mamy je fajnie opakowane, mamy je stworzone w całości, mamy zastosowane oczekiwania, zastosowane scrollowanie, zastosowane wyjątki, try catche, zastosowane pewne logi, tak, że na przykład po każdym kliknięciu wypisz nam, co zostało kliknięte, albo gdzie się przenieśliśmy po tym kliknięciu i tak dalej, i tak dalej. Czyli też jakieś listenery wbudowane w te metody, jakieś metody nasłuchujące, czyli właśnie jakieś takie elementy raportowe, elementy związane z logami, z wypisywaniem jakiegoś tekstu na ekran do konsoli, no to będzie to działało super. Czyli mamy te akcje super obudowane w jednym miejscu i wykorzystujemy je na każdym etapie, w każdym miejscu kodu, w każdej klasie, która może realizować jakieś akcje właśnie na elementach, tak? I oczywiście na początku to się może wydawać, że to jest takie czasochłonne, bo wiadomo, żeby te akcje wszystkie właściwie obkodować, skupić się właśnie na obkodowaniu również jakichś warunków, wyjątków, logiki, logów, raportów, no to wiadomo, że to troszkę czasu zajmuje. Natomiast jeśli mamy już to stworzone, to wtedy ten czas nam się zwraca, bo wiemy, o co chodzi, szybko analizujemy błędy, wiemy i przede wszystkim to nasze działanie programu jest takie same w każdym elemencie kodu, więc wiemy, że jeśli na przykład 10 przycisków zadziałało poprawnie i jeden nie zadziałał, mimo że wszystkie używają tej samej metody do klikania tego przycisku, no to od razu wiemy, że ok, słuchaj, z tym przyciskiem jest coś nie tak, to nie jest zależne jakby od naszego kodu, tylko on po prostu w jakiś sposób nie działa i możemy coś takiego od razu kierować do dewelopera, tak? Nie musimy jakoś dużo tego analizować, więc to jest bardzo fajne w kontekście utrzymania i w kontekście stabilności, bo tak jak mówię, jeśli mamy jedną na przykład metodę do klikania, która jest wygrzana, która wiemy, że działa, no to wiemy, że ona jest stabilna i możemy ją zastosować do innych przycisków, do wielu przycisków i powinny działać dokładnie tak samo, tak? Powinna zachowywać się dokładnie tak samo na każdym z batonów. Oczywiście to upraszczam, bo różne są przyciski, różne ich sposoby działania, ale w uproszczeniu tak to właśnie wygląda.
Czyli podsumowując, mamy repozytorium kodu jedno globalne, z którego korzystamy, metody są globalne, wykorzystywane w różnych częściach naszego kodu, no i jest pełna obsługa danych metod, tych danych akcji, bo te metody to naprawdę są akcje, które robimy na danych elementach. Więc ja ze swojej strony bardzo polecam. Wiem, że wiele firm, w których pracowałem, wiele projektów, które się toczą, czegoś takiego nie ma i nie ma takiego właśnie repozytorium tych akcji, nie ma tego wrapera i to utrzymanie, uwierzcie mi, każdy tester automatyzujący może wyklikać inaczej dany przycisk, może stworzyć troszkę inną metodę do klikania. Jeden sobie na przykład zeskroluje automatycznie, domyślnie, drugi zapomni o tym scrollowaniu i to jest takie niefajne, to jest ciężkie w odbiorze, to rodzi dużo problemów i to jest sprawia nam, że testy nasze są bardzo mało stabilne. Też mógłbym mówić o tym wraperze jeszcze dużo, bo tutaj jest wiele aspektów takich, szczególnie takich fizycznych, takich technicznych, które trzeba by dotknąć i które naprawdę jest tutaj dużo aspektów takich ciekawych, ale i takich praktycznych, które można by wykorzystać, no ale niestety nie mamy na to dzisiaj czasu, ale może przy następnej okazji o tym więcej opowiem. Dobra, kolejny wzorzec projektowy to jest Data Provider. Tu już troszkę powiedziałem o Default Values Pattern, właśnie o tej koncepcji danych, tworzenia danych domyślnych, tworzenia generatorów danych. Natomiast tutaj jest jakby to rozszerzenie Data Provider. Jaki problem rozwiązuje? No oczywiście to jest rozwiązuje problem z danymi, tak, czyli wszelkie problemy z danymi, ale głównie chodzi tutaj o to, że często zdarzają nam się takie problemy, że testy nasze potrzebują wykonać się wiele razy, często kilkadziesiąt, często kilkaset, często nawet kilka tysięcy razy. Potrzebujemy przekręcić iteracje, no i potrzebujemy do tego różnych danych testowych. Więc ten Data Provider, to rozwiązanie, ten wzorzec projektowy pozwala nam właśnie realizować takie rzeczy jak puszczanie wielokrotne testów z różnymi danymi, bazując na danych, które posiadamy bądź które generujemy w locie. Data Provider. Tak naprawdę Data Provider to jest taki właśnie wzorzec projektowy, ale możemy też mówić, możemy troszkę zejść niżej, ponieważ Data Provider to jest też pewien mechanizm, który właśnie w łatwy sposób pozwala nam jakby przetransportować dane testowe do naszych testów. Czy to będą dane testowe z jakichś plików płaskich, chociażby z jakichś plików Excel, z plików bazy danowych, z plików z baz danych, czy nawet z jakichś plików konfiguracyjnych, czy nawet z danych z innych systemów. To jest nieważne. Dane mogą być w różnej formie, mogą znajdować się w różnych lokalizacjach. Data Provider ma nam po prostu zapewnić te dane, jakby przetransportować z jednego miejsca do naszych testów i robić to na tyle domyślnie, na tyle inteligentnie, że za każdym razem będą te dane podstawiane dynamicznie i za każdym razem będą to podstawiane dane inne, tak? Czyli będą wykorzystywane te dane w sposób zgodny z jakąś logiką, którą też możemy sobie w mechanizmie Data Provider w jakiś sposób zaszyć. Chociażby logikę na przykład weryfikacji danych, czyli przed dostarczeniem do testu jakiejś danej, w Data Providerze możemy określić pewną taką walidację, tak, tych danych, że na przykład pole string musi być dostarczone, ale na przykład nie dłuższe niż 10 znaków, tak? Jeśli będzie jakieś pole 12-znakowe, to nie powinno być brane ono do testu, powinno być ono odrzucone. Więc tutaj tak jak powiedziałem, z danymi są różne problemy, tych problemów jest bardzo dużo. Czy to jesteście testerami manualnymi, czy automatyzującymi, to na pewno o tym doskonale wiecie i opanowanie tak naprawdę danych testowych jest kluczem do wykorzystywania ich w kodzie, do wykorzystywania ich w sposób taki efektywny i do wykorzystywania tych testów w oparciu właśnie o ten paradygmat programowania obiektowego. Dobrze. Dobre praktyki. No, mamy już za 5, więc czas nam się pomału kończy, więc może, a jeszcze mamy tam chyba 2 slajdy. Dobre praktyki. Jakby powiedziałem już o tych wzorcach, o tych głównych, które ja stosuję na co dzień.
Jest ich kilka, omówiliśmy, mam nadzieję, że omówiłem je przynajmniej tak wysokopoziomowo, że wiecie, o co chodzi. Kwestie techniczne niestety no, nie mam na to czasu, ale kwestie techniczne też można sobie gdzieś tam przybliżyć w oparciu właśnie o to zrozumienie całej koncepcji tych wzorców. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak dobre praktyki. Ja tutaj właśnie chciałem rozróżnić właśnie pewne wzorce projektowe, czyli takie modele, taki plan działania, który warto zastosować, aby pozbyć się jakiegoś problemu, i dobre praktyki, czyli takie zasady, które warto stosować w kodzie, aby ten kod był chociażby łatwiejszy w zrozumieniu, chociażby bardziej zwarty, dobrze zrozumiany, łatwo utrzymywalny i łatwo też rozszerzany, czyli łatwo później implementowalny. Natomiast o tych zasadach chyba nie mamy czasu w takim razie porozmawiać, no ale to oczywiście są zasady solid, dry, kiss, między innymi. No wszystko tutaj opiera się oczywiście na aspektach technicznych. Miałem to zamiar omówić, ale niestety chyba nam brakuje czasu, więc przejdę jeszcze do ważnego slajdu. Tutaj się skupię jeszcze kilka minut na tym, bo jakby dopełnieniem tak naprawdę wzorców projektowych powinny być antywzorce. Jakby, żeby rozumieć dobrze wzorce projektowe, ich sposób, po co w ogóle je stosujemy i w jakim kontekście należy je stosować, to musimy wiedzieć, czego nie robić. Jakie są takie najpopularniejsze worst practice, takie najpopularniejsze rzeczy, błędy, które są właśnie takimi antywzorcami, rzeczami, które nie należy naśladować i których należy po prostu unikać, a które niestety często pojawiają się w projektach i w naszym kodzie. Przede wszystkim takim największym moim zdaniem, jednym z największych moim zdaniem problemów, jeśli chodzi o automatyzację testów i właśnie te złe praktyki, te niedostosowanie tych wzorców projektowych jest to, że robimy testy, które są od siebie zależne. Jakby główną zasadą automatyzacji testów i tworzenia testów automatycznych jest to, że testy powinny być w jak największym stopniu od siebie niezależne. W najlepszym wypadku, w takim modelu wzorowym, każdy test powinien być od siebie niezależny. To znaczy, że żaden test, ani poprzedzające testy, ani testy poniżej nie powinny wpływać na testy, które na przykład są w środku, tak? Czyli każdy test to jest osobny byt, każdy test ma swoje dane testowe i każdy test jest niezależny, czyli nie ogląda się na wynik innego testu. Bo często dzieje się tak, że my te testy jednak uzależniamy, czyli na przykład w jakimś teście numer na przykład 1 robimy pewną akcję, która ma za zadanie nam na przykład wygenerować czy pobrać z jakiegoś pola jakieś dane i zastosować tą daną w teście numer 2. I przykładowo, jeśli w teście numer 1, tam gdzie pobieramy tą daną, nie uda się pobrać tej danej, no to automatycznie test 2 nam spada, tak? Czyli od razu jest fail, mimo że tak naprawdę aplikacja może działać dobrze w danym zakresie, który obejmuje test 2, ale nie będzie miała danych testowych, bo ten test jest po prostu zależny od testu wyższego. Więc to jest bardzo, bardzo złe rozwiązanie, bardzo zła praktyka. Niestety, tak jak powiedziałem, często się z nią spotykam i często trzeba tak naprawdę zmienić całą koncepcję testów automatycznych, jeśli mamy zachowaną właśnie taką zależność testów, i to jest często czasochłonne i wymaga zastosowania często nowego podejścia, nowej koncepcji i budowy czegoś może nie od nowa, ale od początku, od pewnego jakiegoś elementu, tak? od jakiegoś takiego fundamentu. Więc to jest bardzo istotne. Tutaj w tym punkcie też należy powiedzieć, że testy, w jakiś sposób na pewno testy priorytetyzujemy, tak? Czyli nadajemy jakiś priorytet i one są jakoś numerowane, że ten test jest numer 1, ten 2, 3, 4 i 5. Czegoś takiego również powinniśmy unikać, bo skoro testy są niezależne, to nie powinniśmy się oglądać również na tą priorytetyzację, na ten harmonogram wykonywania tych testów.
w świecie takim realnym, projektowym, rynkowym często jednak to numerowanie, to nadawanie kolejności pewnym testom jest akceptowane i ma jakiś aspekt takie poparcie biznesowe, ale jeśli nie, to powinniśmy również tego unikać. One powinny być jak najbardziej niezależne od siebie, również jeśli chodzi o priorytety, również jeśli chodzi o właśnie kolejność wykonywania tych testów. Skomplikowany kod. Kolejna rzecz, antywzorzec, który polega na tym, że często tworzymy pewne rzeczy na zaś. Często mamy do napisania jakąś prostą rzecz, proste jakieś wyciąganie jakiejś wartości, na przykład z jakiegoś elementu i tworzymy do tego jakąś taką logikę, która jest nadmiarowa, która może jest niepotrzebna, ale myślimy sobie, a kiedyś się przyda. Z tym trzeba uważnie, oczywiście, tak jak powiedziałem, na przykład wrapper pattern jest pewnym takim właśnie tworzeniem czegoś na zaś, ale tutaj właśnie trzeba wypośrodkować pewne rzeczy, trzeba mieć takie doświadczenie, trzeba mieć z tyłu głowy coś takiego, że ten kod jednak powinien być w największym stopniu prosty, więc jeśli dany nadmiarowy kod nie rozwiązuje nam jakiegoś konkretnego problemu i bez niego możemy się obejść i to nam nic nie ujmie w naszych testach i w całym naszym projekcie, no to tego nie robimy. Ale jeśli jest jakaś logika zasadna, że to jest na ten moment niepotrzebne, ale jak będzie właśnie ten kod, który jest chwilowo niepotrzebny, ale jak on będzie, to będzie nam dodawał jakąś wartość dodaną, no to warto się zastanowić i warto go zastosować być może. Ale ogólna koncepcja jest taka, że te testy powinny być jak najmniej skomplikowane i tutaj powracamy znowu do wzorca Page Object Pattern, który nam właśnie mówi o tym, że powinny być rozdział między logiką, przede wszystkim logiką tą testową, tak, że tam są tylko i wyłącznie testy, nie powinno być jakiejś dziwnej logiki, jakichś dziwnych funkcji, metod, powinien być jak najprostszy, jak najłatwiejszy w odbiorze i rozumieniu. Kolejna rzecz to selektory. Mówiąc o selektorach, mam tutaj teraz na myśli to, że często nasze aplikacje faktycznie nie posiadają tych selektorów prostych, czyli na przykład ID-ków, czyli na przykład selektora name, czy selektora link. No nie ma tych prostych, szczególnie właśnie chodzi mi o selektory ID, gdzie one jednoznacznie nam pokazują, że ten element to jest ten i zwykle te ID-ki się nie zmieniają, tak? To są takie wygrzane ID-ki. Ale jeśli nie ma tych selektorów prostych, no to stosujemy oczywiście selektory złożone, czyli najczęściej XPath czy selektory CSS. No i tutaj tworzymy często takie rzeczy, te selektory tworzymy w kontekście takim długim, czyli mało relatywnym, czyli one przechodzą przez wiele elementów, one są bardzo długie, mają bardzo dużo encji i przez to te selektory są słabo utrzymywalne. Jeśli gdzieś selektor przechodzi przez pół strony do kolejnego elementu, odwołując się po drodze do innych elementów, tak relatywnie, no to wiadomo, że po drodze może się zmienić jakiś jeden element, zostanie dodany, usunięty, zmieni się harmonogram, zmieni się jakby sposób ułożenia i już ta ścieżka nam się rozjeżdża i selektor po prostu nam się całkowicie rozjeżdża, całkowicie przestaje nam działać. Więc im ten selektor jest bardziej relatywny, krótszy w ścieżce, tym lepiej, a najlepiej jeśli selektory są proste, tak? Czyli mają po prostu na przykład swoje ID. Tutaj mówiąc o selektorach, no ze swojego doświadczenia wiem, że po prostu duża część osób, duża część testerów automatyzujących tworząc selektory, tworzy je po prostu tak na pałę, po najbliższej linii oporu, nie zastanawiając się głębiej na tym, jak ten selektor jest tworzony, po prostu żyją jakby tą chwilą, tworzą ten selektor tu i teraz, bo teraz działa, mimo że jest jakiś długi, przechodzi przez pół strony, jest bardzo rozciągnięty, przechodzi przez wiele elementów, to i tak go zastosują, bo nie chce im się wymyślać, nie chce im się stworzyć czegoś bardziej relatywnego, krótszego, zwięźlejszego, bo po prostu oszczędzają w ten sposób jakby czas, tak? Nie chce im się tego robić, oszczędzają czas i to jest bardzo zgubne. Tworząc selektory należy zwracać na nie głęboką uwagę i trzeba je tworzyć bardzo optymalnie z myślą również o przyszłości, żeby to było po prostu utrzymywalne, więc to jest bardzo, bardzo istotne. Kolejna rzecz, nieintuicyjne nazwy testów, metod
testowy. Żeby kod był ogólnie łatwo rozumiany, był czytelny, taki intuicyjny, to powinniśmy właśnie zwracać też uwagę na nazwy metod testowych przede wszystkim. Czyli powinniśmy od razu wiedzieć, patrząc na test, czego test dotyczy i co on testuje, co on weryfikuje. Tak? Czyli na przykład dobry test może mieć długą nazwę, raz napisaną długą nazwę, ale jeśli jest ona opisowa, to ta nazwa jest po prostu dobra. Tak? Czyli możemy na przykład napisać nazwę weryfikacja wartości w polu login, tak? Albo weryfikacja wartości w polu login na stronie głównej w aplikacji tej i tej, czy w wersji aplikacji tej i tej, albo na przykład w wersji na przykład mobilnej. Wszystko jedno. Metoda testowa może nazywać się, może być długa, piszemy ją w końcu tylko raz, a później nią tylko wykorzystujemy, tylko ją czytamy jakby, tak? Tylko ją odbieramy. Na przykład gdzieś zawieramy ją na raportach, więc na raportach też fajnie wiedzieć, co dany test, co dana metoda zrobiła. Czyli żeby nie trzeba było się domyśleć, że ta dana metoda na przykład testowała nam dany zakres testu, tak? Więc nazwa powinna być, szczególnie metod testowych, ale również innych metod, powinna być intuicyjna i taka samoopisująca się. To jest też moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo ważne. No i ostatnia rzecz, o której też powiedziałem, opowiadając właśnie o Page Object Pattern, czyli to jest mieszanie warstwy logiki i mieszanie warstwy testów. Czyli jeśli nie stosujemy tego Page Object Patterna, to moim zdaniem stosujemy troszkę taki antywzorzec, bo ten Page Object Pattern w wielu sytuacjach moim zdaniem jest takim podejściem must have. Oczywiście są też inne podejścia, o których nie powiedzieliśmy dzisiaj, ale w takim ujęciu prostym uważam, że mieszanie warstwy logiki, warstwy testów, czyli niestosowanie tej warstwy, tego Page Object Patternu i warstwy testów jest błędem. Kod staje się znacznie bardziej skomplikowany, mniej czytelny i gorzej utrzymywalny. Więc myślę, że to są takie moje antywzorce, takie worst practice, na które ja chciałem zwrócić Wam uwagę, po to, abyście nie stosowali tego, ale też po to, abyście właśnie zrozumieli bardziej, jeszcze lepiej te poprzednie rzeczy, które tłumaczyliśmy, czyli właśnie te wzorce, te prawdziwe wzorce projektowe. Ok, no trochę też przyciągnąłem, bo już godzinka, więc myślę, że na ten moment to wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję. Jeśli tutaj oczywiście teraz będzie ten panel Q&A, ja tutaj przeczytam kilka pytań i postaram się na nie odpowiedzieć. Natomiast też jeśli macie do mnie pytania jakby osobiście, czy to oferty szkoleń, czy to po prostu pytania do tej prelekcji, to możecie się kontaktować. Strona od laika do automatyka, to jest nasza strona firmowa. Tam są oferty, możecie tam pytać, są czaty, możecie do mnie napisać na Facebooku, na fanpage'u, na linku, możecie pisać prywatnie, nie ma problemu. Jak macie jakieś pytania dotyczące tej prelekcji, to również zachęcam. No i dobra, i ja już tutaj patrzę na pytania, bo widzę, tutaj jest sporo tych pytań różnych. To ja przynajmniej powiedzmy, że na 2-3 odpowiem, ok? Żeby też nie przyciągać. Być może one się powtarzają, już je czytam. Dobra, pierwsze pytanie. Czy testy automatyczne tylko na Happy Pathach mają sens? Czy powinno się też testować negatywne przypadki? Tak, tutaj bym powiedział, cytując klasyka, to zależy, bo moim zdaniem na samym początku powinniśmy jednak robić tylko Happy Pathy, ponieważ jak wiemy, testowanie oprogramowania i również z automatyzacją testów, to jest ten element całego procesu wytwórczego oprogramowania, który skupia się często w drobnym wycinku, gdzieś tam często skupia się na samym końcu, czy to na końcu sprintu, czy na końcu wydania, gdzie wtedy testujemy tak regresyjnie na przykład, testujemy tak dużo, puszczamy wszystkie zestawy testów, które do tej pory stworzyliśmy i często jest tak, że brakuje nam czasu, aby stworzyć te negatywne przypadki i więc moim zdaniem na początku powinniśmy się skupiać na tych happy pathach, aby obkodować je wszystkie, a dopiero jak mamy na to czas, to powinniśmy testować negatywne przypadki.
Ale tak jak mówię, to zależy, bo negatywne przypadki też dają dużą wartość. To wszystko zależy od projektu. Często jest tak, że są nawet projekty takie, które opłaca się nawet wcześniej zacząć od projektów negatywnych, od tych przypadków negatywnych. No ale to tak jak mówię, to wszystko zależy. Ja ogólnie, jakbym miał przyjąć tak ogólnie Wam odpowiedzieć, to na początku zawsze skupiam się na happy pathach i jak tworzymy automatyzację testów, to zawsze zespołowi gdzieś tam narzucam taki priorytet, żeby jednak zacząć od tych przypadków pozytywnych, które powinny przychodzić, które powinny być takie must have i które kodują te główne funkcjonalności względem tego właśnie pojęcia pozytywnego, że to powinno działać i to powinno działać w taki sposób. Więc no tutaj podsumowałbym to, że to wszystko zależy. Czy piszesz swój soft? Jeśli tak, to jaki soft preferujesz? Tak, no ja tworzę, jeśli chodzi o automatyzację testów, to ja zdecydowanie jestem Javowcem, więc tutaj jest głównie Selenium, Java, troszkę w Cypressie, też ja ogólnie tworzę, robię testy wydajnościowe, testy API, tutaj przy pomocy na przykład REST Assured, jeśli chodzi o bibliotekę, właśnie jeśli chodzi o soft, czyli Java, REST Assured, no ale też Postmany, JMetery, więc to jest taki soft. Czy parametryzujesz metody w POM? Czy piszesz je na sztywno, bez parametrów? Tak, parametryzuję również metody w POM-ie, tworząc takie pliki konfiguracyjne, które one dostarczają nam dane testowe na przykład, czy to bezpośrednio jakieś dane defaultowe, czy po prostu już takie mocne dane testowe, na przykład z plików. Raczej staram się je nie robić na sztywno, tak? Raczej robimy to z data providerami właśnie, więc jak najmniej ogólnie jestem fanem robienia czegokolwiek na sztywno, tym bardziej danych testowych, chyba że to są defaultowe dane testowe, które no, czasami faktycznie warto na szybko zawrzeć na sztywno, ale to jest, chodzi o to bardziej, że jest taka potrzeba, żeby te dane testowe jednak były od samego początku, trzeba je jakoś szybko dodać i wtedy na sztywno można je dodać. Ale raczej unikam takich rzeczy. Jakim językiem programowania władasz? Jaki preferujesz startując nowy projekt? Dlaczego? Ok, no to już mniej więcej powiedziałem, więc tu dokończę szybko. Jedna kwestia, tak jak powiedziałem, ja jestem Javowcem. Nie chcę powiedzieć tutaj, że Java to jest najlepszy język na świecie, jedyny warty rozważenia, natomiast powiem tak, ja kiedyś stworzyłem raport, który gdzieś tam krąży w sieci. To jest raport o automatyzacji testów i ofertach pracy za rok chyba 2019, z tego co pamiętam. I tam jest fajna zależność. Otóż ona mówi o tym, że ponad połowa, około 60% ofert pracy jako testerzy automatyzujący to są oferty pracy na Java, czyli jakby zdecydowanie ponad połowa rynku to jest Java, jeśli chodzi o testy automatyczne. Pozostała część rynku to są wszystkie inne języki i wszystkie inne technologie, czyli to jest Java Selenium głównie, tak? Mówimy tu o języku Java, czyli Java i pozostałe języki takie jak C#, Python, JavaScript, tak? C. Więc jeśli chcesz startować, tak jest moje zdanie, to jest moje prywatne zdanie, ale jeśli chcesz startować, to moim zdaniem powinieneś wybrać właśnie Javę, dlatego, że dajesz sobie największą szansę dostania tej pierwszej upragnionej pracy, czyli dajesz sobie największą szansę na swój rozwój, na oferty pracy, na projekty, które są dostępne na rynku. Java jest zdecydowanie ponad połową rynku, jeśli chodzi o testy automatyczne, więc uważam, że dobrze jest zacząć od Javy, jeśli masz taki wybór, bo dajesz sobie największą szansę i to jest tylko z korzyścią dla Ciebie. Takie jest moje zdanie. Nie uważasz, że w przypadku Page Object Pattern czasami rozsądniej jest dodać asercję weryfikacji w warstwie logiki? Przykładowa metoda GoToPage zawierająca w sobie weryfikację URL contains foo po załadowaniu strony. No, zdarzają się takie sytuacje faktycznie, natomiast ja jestem zdecydowanie fanem tego, żeby rozdzielać to w jak największym stopniu i na przykład taką metodę umieściłbym po prostu w tej warstwie testowej, na przykład w before test, czy w before suite, czy w before class. Taką metodę, która jest metodą taką startową przejścia do danej strony na przykład. Więc jak najbardziej rozdzielałbym to w tej warstwie, pchałbym asercję tylko i wyłącznie do
do tej warstwy, do tej warstwy po prostu testów. No to drugie pytanie właśnie dotyczy chyba tego samego, co w tym przypadku, jeśli logowanie nie przebiegło poprawnie, no to właśnie o tym powiedziałem, że tutaj po prostu jedziemy z tym na klasę test i tam też weryfikujemy później wszystko. No, to zależy, to kolejny raz powiem, od tego, jak do tego podchodzimy. Też są klasy konfiguracyjne, o których nie powiedzieliśmy, i w klasach konfiguracyjnych, takich helpersach, możemy właśnie zawrzeć takie metody, które są jakby takim startem testu, jak przechodzenie właśnie na jakąś warstwę, na jakąś stronę, czy przechodzenie, czy ustawienie przeglądarki. I tam też możemy zrobić wtedy jakieś asercje i wtedy to są wszystko ujęte w klasie takiej ponadto, czyli w klasie takich helpers, takiej klasie, która jest klasą pomagającą, w pewnym sensie klasą konfiguracyjną, ustawiającą wszystkie testy. I wtedy faktycznie ta warstwa logiki i warstwa testów może się zatrzeć i wtedy też jest jak najbardziej OK. Dobra, i to już kończymy. Czy stosujesz generyczne selektory, zastępując na przykład tekst w XPath? Tak, czasami stosuję generyczne selektory. Chodzi o takie selektory dynamiczne, tak, które gdzieś tam mają pewną w sobie jakąś logikę ich tworzenia, na przykład w locie. No ale to też jest temat dość rozległy, ale tak, no, stosuje się takie rzeczy i chyba też jest na to nawet pewien wzorzec projektowy, o którym teraz niekoniecznie nazwy pamiętam, ale jest pewien taki wzorzec a propos właśnie dynamizacji tych selektorów takich generycznych. Pytałem o soft, nie o testy, czy napisałeś jakiś serwis webowy swój? Nie pisałem swojego serwisu webowego, natomiast tworzyłem komponenty do serwisu, chociażby do swojej platformy edukacyjnej, pewne widoki, pewne warstwy logiki, jak jakieś formularze, jakieś panele zakupowe, to stworzyłem, tak, też tworzyłem dużo stron internetowych na początku, więc tak. Ostatnie pytanie, 10 lat i się Java nie znudziła? Nie znudziła się jeszcze, ale ja też powiem szczerze, że ja też jestem na takim etapie, że od kilku lat nie siedzę tylko i wyłącznie w kodzie, tylko gdzieś tam prowadzę te zespoły, jestem liderem zespołów automatyzujących, więc tworzę również inne rzeczy, koncepcje bardziej takie biznesowe, właśnie plany testów, tworzę również jakieś robię testy, chociażby wydajnościowe, gdzieś zarządzam zespołami, więc robię mnóstwo innych rzeczy, nie siedzę 8 godzin w programowaniu, więc nie znudziło mi się, ale myślę, że tylko dlatego, bo wydaje mi się, że, to znaczy tak, jestem pasjonatem ogólnie również programowania, więc wydaje mi się, że jeśli ktoś jest takim naprawdę pasjonatem, to programowanie go po prostu nie nudzi, no chyba że przesadza i siedzi po 16 godzin dziennie w kodzie, bo i takich znam. Dobra, myślę, że odpowiedziałem na wszystkie pytania. W takim razie ja bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło Wam przeprowadzić tę prelekcję i oddaję głos. Dzięki jeszcze raz. Tak, dziękuję Tobie bardzo.